Matka Boża Częstochowska. W bazylice klasztornej znalezienia Krzyża Świętego i wniebowzięcia Najświętszej Matki Boskiej znajduje się słynna ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, czarnej Madonny, której wielu wierzących przypisuje cudowne właściwości. Według tradycji autorstwo ikony przypisuje się świętemu Łukaszowi, który miał ją namalować za życia Najświętszej Matki Bożej według jej prawdziwej postaci na blacie stołu, który święta rodzina miała w swoim domu w Nazarecie. Prawdopodobnie jest to jednak ikona bizantyjska z wczesnego średniowiecza. Według źródeł historycznych został on sprowadzony z Konstantynopola do Rosji w XII wieku, gdzie 100 lat później był własnością księcia galicyjskiego Lwa Danilowicza. Umieścił ją w prawosławnym klasztorze w Beldze. Tam ikona została przejęta przez Polaków na początku XIV wieku. Ikona została sprowadzona do Częstochowy w 1384 roku za panowania księcia Władysława Opolczyka. Jednocześnie oryginalna niebieska szata Matki Bożej na ikonie została ozdobiona złotymi gwiazdami i liliami. Symbolikę lilii wybrano prawdopodobnie dlatego, że w tym czasie Polską rządziła rodzina Anioł, która miała lilię w swoim herbie. W 1430 roku klasztor na Jasnej Górze został spustoszony podczas najazdu husytów z udziałem księcia wołyńskiego Fiodora Ostrożskiego i polskiego szlachcica Jana Kuropatwy z Łańcuchowa. Ikona uległa wówczas znacznemu zniszczeniu i wymagała starannej renowacji. Pamiątką po tym wydarzeniu są blizny na twarzy Matki Bożej, powstałe po przecięciu szablą. Wielu przypisuje jej rolę w ocaleniu klasztoru i całej Polski w roku 1655, kiedy to załoga licząca około 260 ludzi, w tym zakonników, broniła silnie ufortyfikowanego klasztoru przed 3,5 tysiąca armii szwedzkiej. Bitwie tej, choć o niewielkim znaczeniu militarnym, polska tradycja nadaje szczególne znaczenie, gdyż podstępny atak na sanktuarium narodowe, któremu wcześniej obiecywano nienaruszalność, rozwścieczył społeczeństwo polskie. Spowodowało to bunt pod wodzą Stefana Czarnieckiego, którego Szwedzi nie byli w stanie stłumić. Po klęsce Szwedów Matka Boża Częstochowska została koronowana na królową i opiekunkę Polski w obecności króla Jana Kazimierza we Lwowie. Matka Božia Čenstchovská. V kláštornej bazilike nájdenia Svätého Kríža a nanebovzatia Panny Márie sa nachádza slávna ikona Panny Márie Čenstchovskej Čiernej Madony, ktorej mnohí veriaci pripisujú zázračné vlastnosti. Autorstvo ikony je podľa tradície pripisované svätému Lukášovi, ktorý ju mal namaľovať za života Panny Márie podľa jej skutočnej podoby na doske stola, ktorý mala svätá rodina vo svojom domčeku v Nazarete. Pravdepodobne však ide o byzantskú ikonu z raného stredoveku. Podľa historických prameňov bola v 12. storočí privezená z Konštantinopolu na Rus, kde sa o 100 rokov neskôr ocitla v majetku halického kniežaťa Leva Daniloviča. Ten ju dal umiestniť v pravoslávnom kláštore v Belze. Tam sa ikony začiatkom 14. storočia zmocnili Poliaci. Do Čenstchovej bola ikona privezená v roku 1384 za kniežaťa Vladislava Opolčíka. V tom istom čase bolo pôvodné modré rúcho Matky Božej na ikone ozdobené zlatými hviezdami a ľaliami. Symbolika ľalí zrejme bola zvolená preto, že v tejto dobe v Poľsku vládli Aniolovci, ktorí mali ľalie v erbe. Roku 1430 bol kláštor na Jasnej hore spustošený v priebehu husitskej spanilej jazdy za účasti volinského kniežaťa Fiodora Ostrožského a poľského šľachtica Jána Kuropatvyho z Łańcucha.
Ikona bola vtedy silne poškodená a musela byť starostlivo zreštaurovaná. Pamiatkou na túto udalosť sú šrámy na tvári Matky Božej, vzniknuté poseknutý šabľou. Mnohí jej prisudzujú podiel na záchrane kláštora a celého Poľska v roku 1655, kedy posádka asi 260 mužov, vrátane rehoľníkov, ubránila ťažko opevnený kláštor proti asi 3,5 tisícovej švédskej armáde. Tejto bitke, hoci z vojenského hľadiska málo významnej, poľská tradícia pripisuje mimoriadny význam, pretože zákerný útok na národnú svätyňu, ktorej bola predtým prisľúbená nedotknuteľnosť, rozúril poľské obyvateľstvo. Dôsledkom toho vzniklo povstanie, vedené Stefanom Carnieckým, ktoré Švédi nedokázali zvládnuť. Po porážke Švédov bola Matka Božia Čenstchovská za účasti kráľa Jana Kazimíra v Lvove korunovaná kráľovnou a ochrankyňou Poľska. Mother of God of Czestochowa, in the monastic basilica of the Finding of the Holy Cross and the Assumption of the Virgin Mary, there is a famous icon of the Virgin Mary of Czestochowa, the Black Madonna, to which many believers attribute miraculous properties. According to tradition, the authorship of the icon is attributed to Saint Lucas, who was supposed to paint her during the life of the Virgin Mary according to her true form on the tabletop that the Holy Family had in their house in Nazareth. However, it is probably a Byzantine icon from the early Middle Ages, according to historical sources. It was brought from Constantinople to Russia in the 12th century, where 100 years later it was owned by the Galician prince Lev Danilovic. He placed her in the Orthodox monastery in Belgrade. There, the icon was seized by the Poles at the beginning of the 14th century. The icon was brought to Czestochowa in 1380 for under Prince Vladislav Opolchak. At the same time, the original blue robe of the Mother of God on the icon was decorated with golden stars and lily. The symbolism of lily was probably chosen because at that time Poland was ruled by the Anjou family, who had lily in their coat of arms. In 1430, the monastery on Jasna Góra was ravaged during the Hussite raid with the participation of the Volyn Prince Fodor Ostrowski and the Polish nobleman Jan Kuropotli from Łukaczów. The icon was heavily damaged at the time and had to be carefully restored. A memorial to this event are the scars on the face of the Mother of God, created after being slashed with a saber. Many attribute her role in saving the monastery and all of Poland in 1655, when a crew of about 260 men, including religious, defended the heavily fortified monastery against about 3,500 Swedish army. This battle, though of little military significance, is given special importance by Polish tradition, because the insidious attack on the national shrine, which had previously been promised inviolability, infuriated the Polish population. This resulted in a rebellion, led by Stefan Czernicki, which the Swedes were unable to suppress. After the defeat of the Swedes, Mother of God Czestochowa was crowned Queen and Protector of Poland in the presence of King John Casimir in Lviv.
Sanktuarium Jasnogórskie, Sanktuarium i klasztor Paulinów w Częstochowie, położone na wzgórzu o tej samej nazwie. Jedno z najważniejszych miejsc kultu maryjnego i najważniejszy ośrodek pielgrzymkowy dla katolików w Polsce z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, uznawanej za cudowną czarną Madonna. Sanktuarium na Jasnej Górze odwiedziło 3 osoby: dotychczasowi papieże, święty Jan Paweł II, 6 razy, Benedykt XVI i Franciszek. Historia. Początki klasztoru sięgają 22 czerwca 1382 roku, kiedy to Paulini zostali sprowadzeni do Polski z macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca koło Budy na Węgrzech przez księcia Władysława Opolczyka i umieszczony dekretem z 9 sierpnia tego samego roku na wzgórzu w pobliżu wsi Stara Częstochowa. 2 lata po wybudowaniu klasztoru książę Władysław Opolski powierzył im przywieziony z ziemi halickiej obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwany odtąd obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, który według legendy namalował święty Łukasz Ewangelista na stole w Jerozolimie. Obraz wkrótce zasłynął łaskami i cudami. Dzięki napływającym datkom rozpoczęto budowę zespołu gotyckich budynków sakralnych i klasztornych. W latach 1425 do 1429 wzniesiono jednonawową, murowaną świątynię, która zastąpiła kościół drewniany. Dodatkowo do istniejącej kaplicy Najświętszej Matki Boskiej od zachodu dobudowano 4-boczny krużganek z wewnętrznym obrębem. 14 kwietnia 1430 roku klasztor został splądrowany przez grupę rycerzy i zbójców, którzy przy tej okazji zbezcześcili i zniszczyli cudowny obraz. Następnie obraz został wyrwany z ołtarza, rzucony na ziemię, okradziony z kosztowności i ścięty szablami. Po remoncie w Krakowie i ozdobieniu tła srebrnymi tabliczkami obraz w 1434 roku uroczyście przewieziono na Jasną Górę. Ponowny wzrost ruchu pielgrzymkowego wymusił rozbudowę gotyckiej kaplicy Najświętszej Matki Boskiej o 3 nawach, która trwała aż do 1644 roku. Zabudowania klasztorne i kościelne na Jasnej Górze powstawały w różnym czasie, najstarsze w XV wieku, najmłodsze w XX wieku. Budowę wałów Jasnej Góry Twierdzy Maryjnej i umocnień sanktuarium rozpoczęto około 1620 roku z inicjatywy króla Zygmunta III Wasu, który obawiał się niepokojów w cesarstwie niemieckim i niespokojnych czasów. Twierdzę zaprojektował królewski architekt Andrea Dell'Acqua na planie czworoboku z charakterystycznymi bastionami w narożach. Na przełomie XVII i XVIII wieku twierdza została znacznie rozbudowana i zmodernizowana. Dalsza modernizacja nastąpiła w latach 1700 do 1721, podczas których znacznie przebudowano wszystkie bastiony i kurtyny. W kolejnych latach prace ograniczyły się do obecnych przeróbek twierdzy. W 1813 roku, po klęsce Napoleona i wkroczeniu Rosjan, wydał cara Aleksandra I rozkaz likwidacji twierdzy. W ciągu 1,5 miesiąca rozebrano górne partie murów i fortyfikacji, zasypano rowy i zniwelowano nasypy ziemne. W 1842 roku otrzymała pozwolenie od cara Mikołaja I na uprzątnięcie pozostałych zwałów gruzu otaczających sanktuarium i odbudowę murów twierdzy, według pierwotnych planów, które jednak nie spełniały już funkcji obronnej. Sanktuárium Jasná hora Svätyňa a kláštor Pavlínskeho rádu v Čenstchovej, ktorý sa nachádza na rovnomennom kopci.
Jedno z najvýznamnejších miest mariánskeho kultu a najvýznamnejšie pútnické centrum pre katolíkov v Poľsku s obrazom Panny Márie Čenstchovej, tiež Čiernej Madony, ktorý je považovaný za zázračný. Svätyňu v Jasnej hore doteraz navštívili traja pápeži, svätý Ján Pavol II 6-krát, Benedikt XVI a František. História. Počiatky kláštora siahajú do 22. júna 1382. Kedy boli Pavlíni privezení do Poľska z materského kláštora Svätý Vavrziniec pri Budíne v Maďarsku kniežaťom Vysavom Opolcikom a umiestnení dekrétom z 9. augusta toho istého roku na kopci pri obci Stará Čenstochova. 2 roky po postavení kláštora im opolské knieža Vysav zveril do starostlivosti obraz Panny Márie s dieťaťom prinesený z oblasti Halich, odteraz nazývaný obraz Panny Márie Čenstochovskej, ktorý podľa legendy namaľoval svätý evanjelista Lukáš na tabuli stola v Jeruzaleme. Obraz sa čoskoro preslávil milosťami a zázrakmi. V dôsledku prichádzajúcich darov sa pristúpilo k výstavbe komplexu gotických kostolných a kláštorných budov. V rokoch 1425 až 1429 bol postavený jednoloďový murovaný chrám, ktorý nahradil drevený kostol. Okrem toho bol k existujúcej kaplnke Panny Márie zo západu pristavaný štvorboký kláštor s vnútorným ambitom. 14. apríla 1430 kláštor vyplienila tlupa rytierov a zbojníkov, ktorí pri tejto príležitosti znesvetili a zničili zázračný obraz. Obraz bol potom strhnutý z oltára, hodený na zem, okradnutý o jeho cennosti a sťatý šabľami. Po renovácii v Krakove a zdobení pozadia striebornými plátmi bol obraz v roku 1434 slávnostne prevezený do Jasnej hory. Obnovený nárast pútnického ruchu si vynútil rozšírenie gotickej kaplnky Panny Márie s trojloďovým telesom, ktoré trvalo až do roku 1644. Kláštorné budovy a cirkevné budovy v Jasnej hore boli postavené v rôznych časoch, najstaršie v 15. storočí a najmladšie v 20. storočí. Výstavba jasnohorských nábreží Mariánskej pevnosti a opevnení svätyne sa začala okolo roku 1620 z iniciatívy kráľa Žigmunda III. Vasu, ktorý sa obával nepokojov v nemeckej ríši a nepokojných čias. Pevnosť navrhol kráľovský architekt Andrea del Acqua na pôdorise štvoruholníka s charakteristickými baštami v rohoch. Na prelome 17. a 18. storočia bola pevnosť výrazne rozšírená a modernizovaná. Ďalšia modernizácia prebehla v rokoch 1700 až 1721, pričom došlo k výraznej prestavbe všetkých bášt a opon. V nasledujúcich rokoch sa práce obmedzili na vykonávanie súčasných úprav pevnosti. V roku 1813 po porážke Napoleona a vstupe Rusov vydal cár Alexander I príkaz na likvidáciu pevnosti. V priebehu mesiaca a pol boli rozobraté horné časti hradieb a opevnení, zasypané priekopy a zarovnané zemné násypy. V roku 1842 získalo povolenie od cára Mikuláša I. vyčistiť zvyšné hromady sutín, ktoré oklopovali svätyňu, a prestavať múry pevnosti podľa pôvodných plánov, tie však už neplnili obrannú funkciu. Jasna Góra Sanctuary, a sanctuary and monastery of the Pauline order in Czestochowa, located on the hill of the same name. One of the most important places of the Marian cult and the most important pilgrimage center for Catholics in Poland, with the image of the Virgin Mary of Czestochowa, also the Black Madonna, which is considered miraculous. The shrine in Jasna Góra has been visited by 3 popes so far: Saint John Paul II, 6 times, Benedict XVI, and Francis. History. The origins of the monastery date back to June 22, 1382, when the Paulines were brought to Poland from the mother monastery of St. Warzyni near Buda in Hungary by Prince Władysław Opolczyk and placed
by decree of August 9th of the same year on a hill near the village of Stara Czestochowa. 2 years after the construction of the monastery, Prince Władysław of Opole entrusted them with the image of the Virgin Mary and Child brought from the Halych area, henceforth called the image of the Virgin Mary of Czestochowa, which, according to legend, was painted by Saint Luke the Evangelist on a table in Jerusalem. The painting soon became famous for graces and miracles. As a result of the incoming donations, the construction of a complex of Gothic church and monastery buildings was started. Between 1425 and 1429, a one-nave brick temple was built to replace the wooden church. In addition, a four-sided cloister with an inner ambit was added to the existing chapel of the Virgin Mary from the west. On April 14, 1430, the monastery was looted by a group of knights and robbers, who on this occasion desecrated and destroyed the miraculous image. The image was then torn from the altar, thrown to the ground, robbed of its valuables, and cut down with sabers. After the renovation in Krakow and the decoration of the background with silver plates, the painting was ceremoniously transported to Jasna Góra in 1434. The renewed increase in pilgrimage forced the expansion of the Gothic chapel of the Virgin Mary with 3 naves, which lasted until 1644. Monastery buildings and church buildings in Jasna Góra were built at different times, the oldest in the 15th century, and the youngest in the 20th century. The construction of the Czestochowa embankments of the Marian fortress and the fortifications of the sanctuary began around 1620 on the initiative of King Sigismund III Wosu, who was afraid of unrest in the German Empire and troubled times. The fortress was designed by the royal architect Andrea dell'Acqua on the plan of a quadrangle with characteristic bastions in the corners. At the turn of the 17th and 18th centuries, the fortress was significantly expanded and modernized. Further modernization took place in the years 1700 to 1721, during which all bastions and curtains were significantly rebuilt. In the following years, the works were limited to the current modifications of the fortress. In 1813, after the defeat of Napoleon and the entry of the Russians, he issued the Tsar Alexander I order to liquidate the fortress. Over the course of a month and a half, the upper parts of the walls and fortifications were dismantled, ditches were filled in, and earth embankments were leveled. In 1842, it received permission from Tsar Nicholas I to clear the remaining piles of rubble that surrounded the sanctuary and to rebuild the walls of the fortress, according to the original plans, but they no longer fulfilled a defensive function.